To jest chyba najpopularniejsza rzeźba, czy raczej statuetka, również sprzed ponad 6000 lat. Tak ulokowany jest mój hostel na Malcie. Jak widzicie, budownictwo tutaj jest podobne na styl azjatycki, że jest po prostu spora część, może nie w każdej części tej wyspy i nie w każdej dzielnicy, ale tutaj na St. Julian jest tak, że jest wszystko po prostu zabetonowane. Jakieś drobne kwiatki. Tam 50 metrów od tego skrzyżowania, czy od tej przecznicy jest już morze, są już wybrzeże skalne, czyli był to jeden z większych plusów. Minusem natomiast było to, że tutaj na rogu jest jedna restauracja, tam na rogu jest drugi bar, bardzo popularny wśród lokalnej młodzieży, a tam trzeci, a tutaj też restauracja. I w nocy naprawdę bywa tutaj głośno, a weekend trwa od poniedziałku do soboty, czy nawet do niedzieli, nie? Także tak to wygląda. W Polsce uznano by takie coś za patodeweloperkę, czyli narzucenie budynku na budynek i po prostu skonsumowanie jak największej ilości przestrzeni. Ale to tutaj nie są mieszkalne apartamenty, bo to jest hotel, tam to jest hotel, tutaj jest hotel, także wszystko tutaj jest raczej robione pod to, żeby zarobić na przyjezdnym czy na turyście. Nie wiem, czy wspominałem już Wam, ale w porównaniu do Sycylii, która jest obskurna, ale ma swój klimat, ale jednak brudna, pod względem tego, że ulice są naprawdę zasyfione przeróżnymi rzeczami, to Malta jest po prostu wzorem, można powiedzieć, wzorem czystości. W porównaniu do miejsc, które są bardziej na południu Europy. Czyli głównie mowa tutaj o Włochach czy Grecji. Tutaj widocznie panuje trochę inna kultura pod tym względem. Nie ma też wielu boomów, bezdomnych i tych innych patologii społecznych, co też się chwali w sumie, nie? Bardzo prawdopodobne, dlatego że jest to wyspa, nie? Jest ulokowana niekontynentalnie i to trochę ich w sumie chroni przed tym wszystkim, nie? Dużo osób też pali zioło tutaj na Malcie, z tego co jestem w stanie wyczuć, ogólnie rzecz biorąc. I zeszedłem do sklepu, zapytałem się jednego z takiego cannabis storu, tak zwanego, jaka jest sytuacja ogólnie tu z marihuaną, czy sprzedają też THC, czy tylko CDB, czy tylko CDB. Otóż sytuacja ponoć jest taka, że można sobie hodować, można sobie palić, ale nie można udostępniać, czyli sprzedawać za korzyść. Także taka sytuacja. Warunki do hodowania na pewno są. Także można się bawić w ogrodnictwo wszelakiego rodzaju. Związane z marihuaną oczywiście, nie?
gdybyście odwiedzali któreś z starożytnych, neolitycznych świątyń na Malcie, a co jest pewnym priorytetem, to również pamiętajcie, żeby odwiedzić Muzeum Archeologiczne, bo tutaj właśnie w Muzeum Archeologicznym znajdują się wszystkie oryginalne artefakty lub to, co zostało odnalezione na wykopaliskach. Wstęp do muzeum kosztuje 5 euro, czyli bardzo przystępnie jak na muzeum i z pewnością jest to warte odwiedzenia. Jak widać, kobiety plus size, mówiąc to bardziej tak współcześnie i popularnie, miały kiedyś w neolicie swoje miejsce w jakimś pierwowzorze, nie? A gdybyście nie wiedzieli, co to jest, to się domyślcie. Dla wyjaśnienia, są to kutasy przedstawione. Także taka historia, taka zagwozdka historyczna. Pamiętajcie, że to okres neolityczny, czyli ponad 5000 lat temu. Jakby nie było, naprawdę odległe czasy. Że kobiety 5000 lat temu o kształtach mniej typowo takich komercyjnych wydawały się być w wielkim zainteresowaniu. To jest chyba najpopularniejsza rzeźba, czy raczej statuetka, również sprzed ponad 6000 lat. Śpiąca dama, czyli Sleeping Lady. Chyba jedna z najbardziej popularnych rzeźb z tamtego okresu i tutaj z regionów maltyjskich. Ogólnie spodziewałem się, że to będzie ogromny posąg, ale jak widzicie, to jest niewielkie. To jest w wielkości dłoni, można powiedzieć. Czyli jak można podejrzewać, kobiety większych rozmiarów cieszyły się większym zainteresowaniem u mężczyzn 5000 lat temu. Także tak można to wywnioskować, biorąc pod uwagę właśnie te artefakty. Muzeum nie należy do największych. Osobiście oczekiwałem, że będzie trochę większe i znacznie więcej tu będzie artefaktów, ale mimo tego warte przyjścia, warte zobaczenia i doświadczenia. Nawet tylko i wyłącznie do tej jednej figurki, która liczy ponad 5000 lat i przedstawia jakąś solidną część kultury maltyjskiej. Czy regionu śródziemnomorskiego 5000 lat temu, nie? W Grecji i w Rzymie to raczej nie było spotykane, żeby kobiety były przedstawiane w takim obszernym, powiedzmy, nie wiem, obszernym ciele. Osobiście sądziłem, że ta figurka tej pani leżącej będzie zdecydowanie większa, że będzie to na zasadzie wielkiego monumentu jakiegoś przedstawiającego jej figurę, jej postać, ale było to dosłownie wielkości dłoni. Mimo tego jest i tak naprawdę warte zobaczenia ze względu na aspekt historyczny, który jest ponadczasowy, nie? Aspekt historyczny, który jest ponadczasowy i jakby nie było, ta figurka sama jest starsza niż piramidy egipskie. Czyli coś w tym jest, nie?
Jak już wam wspominałem, maltański język ma ponoć pierwowzór w języku Fenicjan, czyli narodu wymarłej kultury, która żyła kiedyś na zachodzie Libanu i obecnego Izraela. Tutaj znajdują się jakieś artefakty, które znalezione zostały z wraku jednego ze statków Fenicjan. Jeżeli chodzi o aspekty architektoniczne, to z pewnością Valletta będzie najciekawszym miejscem. Aczkolwiek polecam wam też się zapuszczać troszkę w różne rejony, dzielnice Malty i tych miejscowości, czy miast. Właściwie nawet nie wiem, czy są miasta, czy to miejscowości, czy po prostu tylko dzielnice, bo wszystko jest naprawdę w troszkę odróżniony od siebie sposób. Z pewnością widać tu trochę brytyjskiej świetności wiktoriańskiej. Jakby nie było, zostało to po części wybudowane przez Brytyjczyków, ale jest dostrzegalny ten sznyt śródziemnomorski w architekturze, w urbanistyce, ogólnie w całości. Także polecam wam doświadczyć przeróżne rejony Malty, czy przeróżne rejony miejscowości na Malcie. Ja teraz przechodzę się uliczkami Selemy, która nie jest jakoś bardzo powalająca, aczkolwiek ma swój ciekawy klimat, jeżeli chodzi o architekturę, nie? Można powiedzieć. Polatałem trochę dronem. Ja niestety do najlepszych pilotów nie należę, ale staram się robić to, co mogę. Pewnie główny problem z tym jest, że podchodzę do tego bardziej jako fotograf, jako osoba, która chce fajnie zrobić ujęcie, aniżeli taki typowy zajawkowicz do latania i dlatego stwarza mi to trochę problemy. Kolejnym problemem z pewnością jest to, że DJI Mavic R1, który był pewnym fenomenalnym przełomem w technologii, jest tak po prostu głośny, że sam dźwięk jego jakoś powoduje we mnie pewien rodzaj paraliżu mentalnego. Nowe drony od DJI, czyli Mini 2 czy Mini 3, to są po prostu tak ciche, że aż przyjemne w korzystaniu. To jednak brzmi jak Formuła 1. Ogólnie głupia sprawa, bo w hostel jest w miarę przyjemny, nie mogę zbytnio narzekać, bo jest w miarę czysto, są codziennie sprzątane łazienki, także jest pod tym względem do ceny jest bardzo, bardzo przystępny. Natomiast dzielę pokój z Rosjaninem, który uciekł przed mobilizacją uciekł. Chłopak, mężczyzna, troszkę chyba młodszy ode mnie. No ale tak jak powiem wam szczerze, że przez ten rok czasu, zabrzmi to może głupio, ale tak to niestety funkcjonuje. Przez ostatni rok czasu i przez to, co się w mediach w ogóle dzieje, pod względem informacji, jakie docierają do nas z linii frontu na Ukrainie i podczas tej wojny na Ukrainie, co rosyjska armia wyprawia w ogóle, no to człowiek niestety nabiera takiej niechęci mentalnej do całego narodu, niestety. Smutne, ale prawdziwe. No. Ja się w miarę staram powstrzymywać, bo przecież to nie jest jego wina. Sam oczywiście też nie chcę uczestniczyć w tym. Ale mimo to jest jednak trochę dziwne odczucie. Że człowiek raptem tak jeszcze rok temu, czy tam 2 lata temu sobie zbytnio nie zawracał tym głowy, bo
Każdy jest takim samym człowiekiem przecież, a po roku czasu, po tych wszystkich akcjach, które są ogólnie dostępne do informacji względem rosyjskiej armii, w ogóle społeczeństwa, to jest, kurczę, no, wytwarza w człowieku pewną niechęć, ogólnie rzecz biorąc. Nie jest to dobre, ale taki właśnie, tak to jest. Także taka to ciekawostka. Jutro już wyjeżdżam. Malta ogólnie bardzo mi się podoba. Jest to wyspa, którą na pewno trzeba zobaczyć, odwiedzić. W ciągu sezonu jest sezon, mam na myśli letni, taki jak lipiec, sierpień. Bywa tutaj naprawdę bardzo drogo, z tego co wiem, jeżeli chodzi o noclegi. Jak również temperatura może być troszkę już bardziej afrykańska, czyli nie będzie to w ogóle przyjemności w zwiedzaniu. Ale jeżeli chcecie pozwiedzać Maltę i w sumie zażyć trochę słońca, tak jak ja teraz, to te miesiące mało turystyczne, jak koniec marca, kwiecień, marzec, kwiecień, może początek maja, są najlepszymi miesiącami do odwiedzenia Malty, ponieważ ceny za noclegi bywają o połowę tańsze, ale macie również 20 stopni ciepła, czyli nawet się można pokąpać w chłodnym Morzu Śródziemnym. Także to byłoby na tyle z mojego podsumowania na Malcie. Ja całej Malty nie zwiedziłem, niestety, ale to jest w sumie w miarę zrozumiałe. Ja nie przyjechałem tutaj na meeting lekkoatletyczno-sportowy jakiś z odkrywaniem nowych miejsc, tylko po prostu jako turysta. I bardzo prawdopodobne, że tu jeszcze kiedyś wrócę i zwiedzę miejsca, w których do tej pory jeszcze nie byłem. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji.